Dziś zapraszam Cię do mojego ukochanego miejsca na ziemi. Na półwysep Peljeszac, który jest bastionem normalności. To tu zobaczysz jeszcze piękniejszą Dalmację. W tym filmie pokażę Ci tunel, który jest portalem do innego świata. Serio. Winnice, gdzie wino smakuje słońcem i morzem. Restauracje, gdzie gospodarze będą traktować Cię jak rodzinę, zanim w ogóle usiądziesz do stołu. Gotowy, żeby zdjąć klapki i zakochać się w półwyspie Peljeszac? Zaczynamy! Najpierw odwiedzimy miejsce bardzo znane. Ston. Zamiast stać w kolejce na mury, które i tak widać z dołu, ruszaj w kierunku wody. To tutaj znajdują się najstarsze w Europie baseny solankowe i mury, które miały chronić białe złoto Republiki Dubrownickiej. Możesz kupić sól odparowaną wiatrem i słońcem, która ma niepowtarzalny smak. A jeśli kochasz owoce morza, zdradzę Ci sekret. Nie kupuj ostryg w drogich restauracjach. Jedź do małego Stonu. Znajdź lokalnego hodowcę przy moście i skosztuj ostrych prosto z morza, z odrobiną cytryny. To jest ten smak, dla którego tu przyjechałeś. Z małego Stonu jedź do Prapratno. I choć większość widzi tu tylko terminal na Mriet, ty spójrz na Prapratno inaczej. Zatoka Prapratno to jedna z niewielu piaszczystych plaż, gdzie woda ma kolor fluorescencyjnego błękitu. Ale nie rozsiadaj się na piasku z turystami statystami. Przejdź kawałek skałami w bok. Znajdziesz tam kamienne półki, z których widać dno na 10 metrów w dół. Idealne miejsce na pierwszy skok do wody i ochłodzenie się w Adriatyku. Ruszamy dalej, bo chcę Ci pokazać perełkę półwyspu Peljeszac. Tunel Dingač. Wąski, mroczny, 400-metrowy tunel wykuty ręcznie w skale w 1973 roku przez mieszkańców wioski Potomie. To pomnik uporu i ciężkiej pracy mieszkańców Peljeszca. Wjeżdżasz w całkowitą ciemność, a 400 metrów dalej, po drugiej stronie uderzy Cię obłędny widok. Właśnie znalazłeś się w innej czasoprzestrzeni. To nie jest zwykły tunel droga. To brama do królestwa najlepszego wina w całej Chorwacji. Po wyjeździe z mrocznego tunelu Dingač droga zaczyna wić się ostro w dół, w stronę osady Borak. To nie jest przejażdżka dla ludzi o słabych nerwach. Asfalt jest wąski, nachylenie pionowe, a po bokach masz tylko skały i przepaść. Jedź w dół, aż poczujesz zapach soli mocniejszy niż zapach winogron. Plaża Dingač to grube kamienie i potężne skały. Woda jest tu krystalicznie czysta, bo otwarte morze, po chorwacku Otvoreno more, stale wymienia tu wodę. Jest chłodniejsza, głębsza i bardziej niebezpieczna niż w osłoniętych zatokach. To plaża dla ludzi, którzy po kąpieli chcą pójść do winiarni obok, usiąść w mokrych spodenkach na kamiennym murku i wypić kieliszek czerwonego wina, które wyrosło 50 metrów nad ich głową. Tylko że na Dingač winogrona nie rosną. One walczą. Kąt nachylenia terenu jest tak duży, że zbieracze muszą pracować na kolanach lub zabezpieczeni linami. Słońce bije tu 3 razy. Bezpośrednio z nieba, odbite od skał i odbite od lustra wody. To dlatego Dingač ma taką moc. Przejdź się tymi ścieżkami. Poczujesz zapach rozgrzanej ziemi i szałwi. A jeśli chcesz zgłębić różnorodność półwyspu Peljeszac, koniecznie odwiedź plażę Divna. Nazwa oznacza cudowną i nie ma w tym przesady. To zatoka z drobnym, białym żwirem i wysepką, do której można dopłynąć w pław. Przyjdź tu po godzinie 17, kiedy turyści statyści już się zbierają po całym dniu na słońcu. Zostaniesz sam z dźwiękiem cykad i wodą, która wygląda jak rozlane szkło. Kolejna plaża na półwyspie Peljeszac warta uwagi to Duba Peljeszka. By do niej dotrzeć, musisz jechać do samego końca drogi, mijając sady oliwne i stare domy. W Duba Peljeszka czas się zatrzymał. Plaża jest długa, surowa, z widokiem na góry lądu stałego. Nie ma tu barów z głośną muzyką. Jest tylko spokój, który sprawia, że zaczynasz słyszeć własne myśli i czujesz, jakbyś był na końcu świata. Wróćmy do miasta w cieniu palm. Trpani to portowe miasteczko z charakterem. Zamiast pędzić na prom, przejdź się promenadą obok skał. Znajdziesz tam ukrytą rzeźbę Madonny Gwiazdy Morza, która strzeże rybaków. To miasto ma w sobie coś z dawnego kurortu, który nie dał się zepsuć nowoczesności. Szeroka promenada z palmami, stare kamienice i rybackie łodzie. To nie jest miejsce na głośne imprezy. Tu przyjeżdża się, żeby poczuć autentyczny chorwacki rytm. W zatoce Blace znajdziesz naturalne peloidy, czyli błoto. Nie bój się ubrudzić. Lokalsi smarują się nim od pokoleń.
wierząc w jego leczniczą moc. To darmowe spa w pięknych okolicznościach peliszadzkiej przyrody. Po kąpieli błotnej czas zobaczyć podziemia Potomie. Wioska Potomie to stolica wina. U Matuszko wejdziesz do piwnic, które wyglądają jak lochy zamku. Tysiące dębowych beczek i zapach fermentującego winogrona. To tutaj powstają legendarne wina Dingacz i Postów. Zapomnij o degustacji w małych kieliszkach. Tu wino traktuje się poważnie. Spróbuj Dingacz Royal. To wino, które ma w sobie moc słońca i surowość skał. Jest gęste, ciemne i zostaje w pamięci na lata. Mato Wiolić Matuszko to postać legenda. Jeśli będziesz miał szczęście go spotkać, zobaczysz człowieka, który połączył miłość do ziemi z pasją do szybkich samochodów. To miejsce to dowód na to, że na Pelieżcu wino to nie biznes, to religia i styl życia. Po dniu pełnym wrażeń na pewno zdążysz zgłodnieć. Gorąco polecam restaurację Lawanda w Orebiczu. To jest prawdziwy sztos i serce tego regionu. Mechanizm jest genialny. Parkujesz na górze przy kempingu, a właściciele wysyłają po ciebie transport. Zjeżdżasz krętą drogą w dół prosto do stolika nad samą wodą. To typowy rodzinny biznes, gdzie jesteś traktowany jak członek rodziny. Na pokładzie jest też ich syn, który ogarnia salę jako kelner. Chłopak jest niesamowity. Płynnie przełącza się między kilkoma językami, więc dogadasz się z nim bez problemu, niezależnie skąd przyjechałeś. Zjesz u nich świeżą rybę, słysząc jak fale uderzają o brzeg 3 metry dalej. Po kolacji kierowca odwiezie cię z powrotem na górę do auta. Po pysznym posiłku ruszaj dalej. Na koniec półwyspu do tak zwanej Zatoki Spokoju. Lowiszte, do którego prowadzi tylko jedna droga. Musisz przejechać przez Orebić i jechać dalej na zachód, aż asfalt zacznie przypominać wąską nitkę wijącą się między wzgórzami. Lowiszte leży w jednej z najbardziej chronionych zatok na Adriatyku. To tutaj chowają się żeglarze, gdy na kanale między Pelieżcem a Korczulą zaczyna szaleć bora. Tu nie ma pośpiechu, tu nikt nie patrzy na zegarek. Lowiszte to oaza spokoju, gdzie życie toczy się wokół małego portu. Idealne miejsce, jeśli chcesz odciąć się od świata i zapomnieć, który mamy rok. Lowiszte słynie z dzikich owoców morza. Ryby, które tu zjesz, trafiają z sieci prosto na ruszt. Wieczorem usiądź na murku przy wodzie i zobacz, jak słońce chowa się za horyzontem Korczuli. To był dopiero początek zwiedzania pięknego półwyspu Pelieszec. W następnym odcinku ruszamy na dach półwyspu. Wejdziemy na szczyt Świętego Eliasza, sprawdzimy, dlaczego kapitanowie z Orebicia bali się tylko swoich żon i znajdziemy plaże, o których nie piszą w żadnym oficjalnym przewodniku. Dzięki, że byłeś ze mną. Jeśli odpowiada Ci takie zwiedzanie świata, subskrybuj kanał i pamiętaj, szukaj własnych ścieżek i nigdy nie daj się zamknąć w turystycznym schemacie. Widzimy się w drugiej części o Pelieżcu. Jak zawsze bez klapek,